Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku szczątkowej ryby znowu będą krewetki. Znaczy znowu, tym razem będą krewetki, ale znowu, bo w środę przecież miało być. No, przepraszam za małe opóźnienie z tym środowym odcinkiem, ale po prostu źle sobie zaznaczyłem datę publikacji i no, odcinek zauważyłem, że się nie opublikował dopiero w czwartek po pracy. A dzisiaj krewetka Pinocchio, czy też po niemiecku Nashorn Garniere, czyli krewetka nosorożcowa. Momento. Przepraszam za trzęsące się ręce, ale dzisiaj mam zmęczone ręce po pracy. Te tutaj krewetki Caridina gracili rostris pochodzą z południowo-wschodnich terenów Azji. Występują w Indiach, na Madagaskarze także. Bardzo wdzięczne krewetki, dorastają do 3,5-4 cm. Samiczki są większe, to one dorastają do tych 4 cm. No a samczyki na ogół mają nie więcej niż 3 cm, licząc z rostrum, które jest najbardziej charakterystyczną cechą tych krewetek. Zaraz Wam pokażę tutaj jedną z fajniejszych. O, i tutaj tak mi się nie będą może ręce trzęsły. Też fajny jest półcień. Zobaczcie, jak długie potrafi być to rostrum. U tego osobnika, myślę, że to jest pan. Panowie mają dłuższe te rostra. No to rostrum stanowi no chyba jednak ponad połowę jego ciała. Powiedziałbym nawet tak 2/3. Olbrzymie ma. Moje krewetki są jeszcze młode, one podrosną. Teraz zobaczcie, o, jest samica u góry. Zobaczcie, jaka jest różnica. Jej rostrum jest wyraźnie mniejsze. Obok jest samiec. Jest wyraźnie mniejszy i o wiele dłuższym tym rostrum. Cechą charakterystyczną oprócz tego rostrum, no to jest to półprzejrzyste, żółtawe ciało, no i czerwony pas biegnący po dolnej stronie ciała, czyli na brzuchu, no i oczywiście czerwony ogonek. Wbrew pozorom jest więcej gatunków tych krewetek. Drugim gatunkiem, który jest dostępny w handlu, trudno je dostać, ale są, to są zielone krewetki Pinocchio, Grüne Nashorn Garniere, i nazywają się Caridinia Hochwarti. Nie wiem, ktoś chyba nazwał na cześć serii Harry Pottera tę krewetkę. No w każdym razie jest ich więcej, chyba 5 gatunków z tego, co kiedyś sprawdzałem. Świetne są naprawdę, jeżeli chodzi o zjadanie glonów. To jest jedyna krewetka, która po prostu uwielbia glony, ale nie jakieś tam glony, przede wszystkim glony pędzelkowate. Niestety nie mam dla nich glonów pędzelkowatych. Nic z tego nie żre, oprócz tej krewetki, która je wprost uwielbia. Najpierw zjada wszystkie glony pędzelkowate, później bierze się za nitkowate, a dopiero jak tych nie ma, no to je jakieś zielenice, ale tego za bardzo nie lubi. Cofnę tutaj, żeby Wam pokazać. Jest spore pole glonów, ale te glony jeszcze tydzień temu sięgały do szczytu tutaj. No, zmiana światła tak zadziałała na kostkę. To jest mała kosteczka, 30×30×30. No i niestety zmiana światła źle podziałała. W odróżnieniu od kostki obok, gdzie nic złego się nie dzieje. Więc jeżeli macie problem z glonami, to nie lejcie chemii, kupcie sobie te krewetki. Jeżeli chodzi o wymagania środowiskowe tych krewetek, w linku będzie stronka z bardzo fajnym opisem tych krewetek. Będzie tam też opis rozmnażania ich. W każdym razie, jeżeli chodzi o pH, no to zaleca się między
6-7, przynajmniej ten kolega zalecał i potwierdzam to ze swojej strony, między 6-7 a, przepraszam, 6-7, tak, dobrze mówię, a 7-4. Ja tak bym polecał właśnie, jeżeli chodzi o pH, właśnie troszkę poniżej 7. Wcześniej miałem je w akwarium z neonami. To pierwsze odcinki jakby Fish Roomu, możecie zobaczyć sobie to akwarium. Miałem sporą grupę tych krewetek tam, no i woda była dość miękka, przy czym ja tam miałem wodę no, z małą zawartością węglanu. Myślę, że to było błędem. W każdym razie woda, jeżeli chodzi o GH, no to powinna mieć tak koło 10-12 według mnie. No i KH powiedzmy od 7 do 10. Bardzo dobra, jeżeli chodzi o wodę, jest właśnie ta sól dla krewetek Sulawesi, uzdatniacz do wody, czy tam booster. Ona ustawia właśnie tą wodę, jest stosunkowo niskie GH przy dość wysokim KH, co jest dość istotne. No i tak jak tutaj w tym małym baniaku, no mam tą wodę lekko zasadową. U mnie tutaj jest ponad 7,2 gdzieś powinno być. Także no myślę, że będą się dobrze tutaj czuły, no i wyglądają dość dobrze są też wybarwione. Lepiej prezentują się na ciemnym tle, no bo lepiej kontrastuje to tło z tymi krewetkami. Znaczy chodzi mi o podłoże tutaj. No i elementy akwarium też powinny być takie ciemniejsze. Świetnie widać pasek teraz przez ciało, wygląda jak taka strzałka. No to widać tylko od góry, bo bokiem jak stanie tak słabo widać, no widać na obrysie. Ależ ma to rostrum. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to od 21 do 27-8 stopni. Tak przynajmniej było u mnie wcześniej. No a ten chłopaczek tam u siebie zaleca między 24-25. No u mnie teraz jest 24 i dość aktywne są, trzeba przyznać. Więc myślę, że no, to jest dobra temperatura, taka optymalna, około 24 stopni. Jeżeli chodzi o żywienie tych krewetek, no to tak jak widać, one po prostu potrzebują glonów. To może być problem, jeżeli tych glonów nie macie, bo na przykład no baniak tak wszędzie, że nie ma glonów. No w związku z tym trzeba dawać im tabletki ze spiruliną wtedy, bo inaczej no po prostu nam padną. No one są wybitnie glonożerne, że tak powiem. Naprawdę świetne zwierzę. Myślę, że w Polsce nie są jakieś trudne do dostania. Warto sobie takie krewetki sprawić. Zobaczmy sobie tą na dole może teraz. Jeżeli chodzi o kwestię rozmnażania ich, to jest to możliwe. Wydaje mi się, że procedura jest dużo prostsza niż u krewetek Amano. Ten chłopak, który właśnie, którego link powinniście zobaczyć sobie po obejrzeniu filmu, on twierdzi, że dojrzała samica, która ma jaja, powinna być przeniesiona do osobnego akwarium, no i trzeba jej tam zasolić wodę. On pisze, że wystarczy wystarczy 1 łyżeczka soli na 20 litrów wody. To nie jest aż takie duże zasolenie, to minimum. No i w każdym razie w momencie, kiedy ona zostawi te jaja, wylegną się młode, no to wtedy zabieramy samicę z powrotem do akwarium, w którym była. Natomiast młode, no on tam polecał roztarte tabletki. Ja mam taki preparat, mam nie spirulinę, tylko chlorellę w proszku, więc myślę, że można by spróbować chlorellą w proszku. Mam też takie algi, koncentrat do artemii,
można popróbować będzie. No, w każdym razie po tygodniu zmienił 50% wody na normalną słodką wodę. No i po kolejnym tygodniu przeniósł młode do akwarium, gdzie były dorosłe krewetki. Ponoć to tak skutkuje. No mam nadzieję to sprawdzić w przyszłości. Bardzo bym chciał. No to byłoby piękne, rozmnożyć je. Ach, nie powiedziałem, powinienem to na wstępie powiedzieć. Jeżeli chodzi o akwarium, no to te krewetki pochodzą z terenów, gdzie jest bardzo bujna roślinność podwodna. No i potrzebują w akwarium właśnie dużej ilości roślin. Powinny być właśnie tak jakieś kamyczki, nie kamyczki. Miejsca, gdzie będą te glony rosły. Więc tworząc to akwarium dla nich, no powinniśmy zadbać o to, żeby była jakaś taka przestrzeń, która może zarastać tym glonem, właśnie jakieś kamienie najróżniejsze. Plus miejsca, gdzie krewetki mogą się ukryć, gdzie jest gąszcz. No i nie wiem, dobrze by było na oknie w słoiku gdzieś jakieś glony sobie zahodować, żeby im co jakiś czas te glony podrzucić. Bo z tego co miałem wcześniej te krewetki, to dobrze to stymuluje je. Co jeszcze miałem powiedzieć? A no tak, dobrym dodatkiem oczywiście do karmy są różne liście. Może być to moringa, katalpa, liście bananowca albo na przykład kakaowca. No krewetki lubią właśnie taki pruchniejący listek sobie skubać. A tu chyba wszystkie krewetki. O, tu jest jedna fajnie blisko. Przezabawne są z tymi swoimi nosami. Te hotgarki no, są takie same, tylko że są całe zielone. A teraz poluję na nie. A jak będę przy jakichś pieniądzach, to sobie je sprawię. No, naprawdę świetna krewetka. No oczywiście w żaden sposób ona nie jest agresywna. Totalnie pokojowe zwierzę. Z małymi rybami można ją trzymać z powodzeniem. Ja tutaj mam małe ryby, jak widzicie, nic się nie dzieje. No, jeszcze raz sobie zerknijmy. Tutaj proszę samica z krótkim nosem, a tam pan z długim. No, to chyba tyle na dzisiaj o tych krewetkach. Aha, jeszcze jedna istotna rzecz, byłbym zapomniał. Akwarium musi być szczelnie przykryte, ponieważ samica, kiedy ma już jaja i ona czuje, kiedy ma dojść do tego wylęgu, no to wtedy natura jej podpowiada, żeby popłynąć do estuarium. One często żyją w estuariach. No i czyli takich miejscach, gdzie styka się woda słona ze słodką. No i ona tam musi popłynąć, żeby te młode mogły się wylęgnąć, krewetki. No i przez pewien czas one tam spędzają sobie, no żyją sobie tam przez pewien czas, po czym znowu migrują sobie na przykład gdzieś do bardziej słodkiej wody. Są populacje, które na stałe żyją w tym estuarium, a są takie, które właśnie sobie migrują. No, także akwarium musi być szczelnie przykryte, bo samica będzie chciała nam z tego akwarium uciec, jak nie będzie mogła no, tych jajeczek, chciałem powiedzieć jajeczek uwolnić, tych larw krewetek uwolnić w wodzie słonawej. No moje samice są jeszcze za młode, na to wygląda. Te jaja wyglądają jak takie winogrona, które zwisają jej pod brzuchem. Ona je tam przyczumuje specjalnymi odnóżami. No i bardzo łatwo jest je zaobserwować, bo to tak jakby jej dokleić taką kilka grudek jajeczek artemii. One są podobne w kształcie, równie małe i takie właśnie brązowawe. No teraz to już naprawdę koniec. Za jakiś czas, jak będę miał samicę z jajami, to na pewno zrobię filmik z prób rozmnażania. A na dzisiaj pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego weekendu. Hej!